Ahoj, ja jestem Mestosław, a witam Was na mym druhém kanału Vím, co ćpím. Jak widać, życie pełne jest niespodzianek i czasami naprawdę wiele trzeba przejść, jeżeli chce się wytrwać w robieniu tego, co się kocha i w co się wierzy. We wrześniu miałem blokadę na Facebooku. Chwilę później przełożeni postawili mnie przed ultimatum, że albo zamykam kanał, albo zwalniają mnie z pracy. I wybrałem wtedy zamiast stabilnego zatrudnienia kontynuację pracy nad tym projektem, w który wierzę i w który włożyłem całe swoje serce. Założyłem wtedy też konto na Patronite i po jego akceptacji oraz pozytywnym odzewie z Waszej strony, po 2 godzinach od publikacji filmu na ten temat, konto zostało zablokowane. W późniejszym tłumaczeniu Patronite podawał bardzo absurdalne argumenty, że zablokowali mi konto głównie dlatego, że mogłoby być podejrzenie, że wpłaty od Was będą przeze mnie przeznaczane na zakup narkotyków, a oni nie mogą pośredniczyć w zakupie narkotyków. W połowie listopada został także skasowany mój Instagram, ale największy cios przyszedł w święta Bożego Narodzenia, kiedy to dostałem informację, że moje konto na YouTubie zostało skasowane ze względu na naruszenie wytycznych dla społeczności YouTube. W jednej chwili straciłem kanał, który subskrybowało ponad 46 000 osób. I powiem Wam tak, zakładając kanał w styczniu 2017 roku, wiedziałem, że nie będzie łatwo, ale nie sądziłem, że na swojej drodze spotkam tak wiele przeciwności. Ci z Was, którzy mnie oglądali, wiedzą, że to, co dla mnie najważniejsze, to prezentowanie rzeczowych informacji zgodnie z zasadą redukcji szkód. Uważam, że państwo polskie nie zapewnia edukacji, właściwej profilaktyki czy rozwiązań, które minimalizowałyby szkody dla jednostki i dla społeczeństwa, które mogą wynikać z używania narkotyków. W przypadku substancji psychoaktywnych nie ma miejsca na błędy, a brak dostępu do rzeczowych informacji może często kosztować życie. Ludzie przyjmowali, przyjmują i będą przyjmować substancje psychoaktywne, niezależnie od tego, jak wysokie będą kary. To, na czym powinniśmy się skupić, to jest walka z uzależnieniem oraz właściwa edukacja, aby jeżeli już to robią, robili to bezpieczniej. Mamy wiele przykładów racjonalnie prowadzonej polityki narkotykowej w państwach takich jak Portugalia, Czechy, Holandia, Stany Zjednoczone. Ostatnio do tego grona dołączyła również Norwegia i uważam, że my w Polsce powinniśmy również porzucić uprzedzenia i wprowadzić sprawdzone na świecie rozwiązania, które chronią życie i zdrowie obywateli. Wokół narkotyków narosło wiele mitów, a społeczna świadomość na ich temat nie jest duża. Dlatego uważam, że mój kanał wypełnia pewną lukę w edukacji, jest potrzebny i społecznie pożądany. Spotkał on się z Waszym bardzo ciepłym przyjęciem i tak naprawdę zakładając go miałem nadzieję, że dotrę przynajmniej do 1000 osób. 10 000 osób było moim marzeniem, a nawet mi się nie śniło, że pod koniec roku będzie nas już tutaj prawie 50 000 osób. Tak naprawdę to dzięki Wam kanał był bardzo często w top 10 polskiego YouTube'a, jeżeli chodzi o dzienny przyrost subskrybentów i tak w chwili zamknięcia znajdował się na 1036 miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę subskrybentów na 22 000 kanałów. A w kategorii edukacja, czyli w mojej, w której jestem, byłem na 37 miejscu w Polsce. Wszystkie filmy zostały obejrzane grubo ponad 2 miliony razy, więc myślę, że jest to naprawdę wynik, za który serdecznie należą Wam się wielkie dzięki. To, co robiłem przez 2017 rok, było pewną rozgrzewką i nigdy dokładnie ten kanał nie wyglądał tak, jakbym chciał, żeby wyglądał i tak, jak go sobie wymyśliłem już w 2015 roku. Tutaj na samym początku dodawałem filmy też bardzo nieregularnie, bo pojawiły się one raz w miesiącu, czasem nawet rzadziej. W ostatnim czasie zwiększyłem już częstotliwość do 1 filmu w tygodniu. Na 2018 rozpisałem już sobie filmy na pierwsze 3 miesiące i chciałem utrzymać częstotliwość 2 filmów w tygodniu. To by było super. Mam nadzieję, że mimo wszystko kanał wróci i uda mi się to osiągnąć. To, co jest jeszcze super, to to, że dzięki dodawanym przez Was napisom do filmów już 10% wyświetleń to były osoby, które korzystały z filmów z włączonymi napisami angielskimi. Dzięki temu mogłem dotrzeć też do osób, które nie mówiły w języku polskim. Sytuacje z Facebookiem, ze stratą pracy, z zamieszaniem z Patronite'em, to wszystko jest Wam dobrze znane, więc skupię się na najnowszych wydarzeniach. No i tutaj zaczęło się 14 listopada od tego, że skasowali mi Instagram. Ponoć dlatego, że łamie wytyczne. No i tak naprawdę to mnie trochę rozbawiło, bo na moim Instagramie były głównie moje selfiaki, wydarzenia z mojego życia, no takie po prostu codzienne życie i pierdoły, jakie po prostu wrzuca się na Instagram. Pomyślałem, że na pewno ktoś mnie po złości zgłosił,
Jeżeli się odwołam, a jest tam taka możliwość, no to po prostu jak spojrzy na to jakiś czynnik ludzki, od razu uzna, że zaszło nieporozumienie i przywrócą mi konto. Czekałem, nic się nie działo. Odwołałem się jeszcze raz, czekałem, nic się nie działo. Odwołałem się jeszcze raz, no i po prostu po tym trzecim razie, a to było 3 tygodnie czy miesiąc nawet, odpuściłem. Wyciągnąłem po prostu mojego starego, prywatnego Instagrama, wrzuciłem tam co prawda część fotek z ostatniego roku, no bo po prostu po ludzku szkoda mi było tracić wydarzenia z ostatniego roku. No i tak naprawdę nawet się tym nie przejąłem. Nie informowałem was też o tym jakoś, nie nagrywałem filmu na ten temat, no bo to po prostu Instagram. YouTube jest zawsze i był zawsze dla mnie najważniejszym medium. 7-9 października brałem udział w YouTube Pop-Up Space w Warszawie. Jest to coroczne wydarzenie, na które zapraszani są wybrani twórcy. Bardzo się ucieszyłem, kiedy dostałem informację o zakwalifikowaniu się. No i podczas warsztatów, a także rozmów z pracownikami YouTube'a upewniłem się, jak powinienem tworzyć treści, aby były one interesujące dla was, no i zgodne ze wszystkimi wytycznymi. Wszystkich twórców było może 50, może 100. I miałem okazję rozmawiać z wieloma z nich i bardzo mnie ucieszyło, że w sporej mierze znają mój kanał. A nawet jeżeli nie znali, to nie dziwiła ich treść, którą tworzę, bo są to osoby, które najlepiej znają YouTube'a i wiedzą, że za granicą funkcjonują tego typu kanały. I czym myślimy tutaj chociażby o holenderskim Drugs Lab, gdzie na wizji przyjmują substancje psychoaktywne, opisują ich działanie na sobie. I przypomnę, że jest to kanał realizowany przez holenderską telewizję publiczną, która dostała na to rządowy grant. W Kanadzie mamy jeszcze The Psych Substance, w Stanach Zjednoczonych The Drug Classroom, czy w Australii Your Med Tom. Myślę, że na całym świecie wszystkich nas jest kilkunastu, może kilkudziesięciu. Do tego jest oczywiście jeszcze stale rosnąca liczba WitTuberów. Jest nas jednak bardzo mało w porównaniu chociażby z gamerami czy vlogerami. I każdy z nas zmaga się oczywiście z podobnymi problemami, jakimi jest brak monetyzacji przy naszych filmach, ucinanie zasięgów. Ale nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby komuś przydarzyło się dokładnie to, co mi, czyli najgorsza z możliwych rzeczy, jaką jest usunięcie kanału. Jak do tego doszło? Wszystko zaczęło się 27 listopada, kiedy dostałem informację, że mój film Live Trip po grzybach został zgłoszony. Tym samym został usunięty z YouTube'a, a na mnie zostało nałożone pierwsze ostrzeżenie, które skutkowało tym, że przez 3 miesiące miałem zablokowaną możliwość dodawania transmisji na żywo. Oczywiście odwołałem się od tej decyzji i moja argumentacja została zaakceptowana. I już 1 grudnia mój film powrócił, a ostrzeżenie zostało zdjęte. Moje szczęście nie trwało jednak długo, bo już 6 grudnia dostałem kolejną informację, że kolejny mój film został zgłoszony. Tym razem chodziło o film Jak przygotować się do podróży, który prezentował zasady bezpieczeństwa, metodę SNOCI podczas podróży psychodelicznej. Jest to jeden z najbardziej moich edukacyjnych filmów, więc tym bardziej nie rozumiałem tej decyzji. Oczywiście odwołałem się od niej, no i czekałem dalej. 3 dni później brałem udział w kolejnym szkoleniu dla youtuberów, tym razem w siedzibie Google'a. Podczas tego spotkania poruszyłem temat zgłaszania filmów i uzyskałem informację, że YouTube obecnie ma bardzo dużo pracy ze względu chociażby na Apocalypse czy Elzagate. Czym jest Elzagate? W skrócie są to filmy, w których występuje Elza czy Spider-Man, ale w żadnym wypadku nie są one przeznaczone dla dzieci, gdyż postacie te uprawiają seks, są wulgarne czy pełne przemocy. I wkurzające jest trochę to, że przez to, że ktoś zgłasza moje filmy, pracownicy YouTube'a muszą się nimi zajmować, zamiast w tym samym czasie filtrować YouTube z naprawdę niebezpiecznych i groźnych treści, które są oglądane przez najmniejsze dzieci. Do tego, jeżeli spojrzymy na polski YouTube w obecnym momencie, to widzimy bardzo, ale to bardzo szeroką patologizację YouTube'a, a także cieszące się olbrzymią popularnością i powszechnością drunk streamy. Niepokojąco długo nie dostawałem odpowiedzi na moje odwołanie, więc 18 grudnia napisałem do Centrum Pomocy YouTube'a i już dzień później dostałem odpowiedź, że niestety ze względu na dużą liczbę zgłoszeń czas rozpatrywania odwołania jest wydłużony. I tutaj skalę problemu tego, z czym mierzy się obecnie YouTube, pokazuje to, że Google chce zatrudnić obecnie 10 000 dodatkowych osób do samej moderacji YouTube'a. Sprawa stała się mocno napięta dla mnie dzień później, bo dostałem kolejnego maila, że kolejny mój film został zgłoszony. Tym razem chodziło o film, w którym pokazuje growki grzybów psylocybinowych. Oczywiście skutkowało to ostrzeżeniem i usunięciem filmu. Tyle, że w tej sytuacji została mi zablokowana możliwość dodawania filmów na 2 tygodnie. I tutaj dostawałem już wtedy od was komentarze i wiadomości, co się dzieje, dlaczego nie ma filmów
przez tak długi okres czasu. Nie informowałem oczywiście o tym publicznie na Facebooku czy w innych mediach, bo taka informacja byłaby wodą na młyn dla wszystkich osób, które zgłaszają moje filmy. Przez ten rok spotykałem się głównie z pozytywnymi komentarzami z waszej strony. Prawie z 1000 z was prowadziłem bezpośrednie konwersacje na Facebooku, gdzie dzieliliście się ze mną ważnymi dla was kwestiami. Bardzo zżyłem się również z osobami z mojej grupy na Facebooku. Część z was poznałem również osobiście i wielokrotnie informowaliście mnie, że byłem takim impulsem, dzięki któremu na przykład wyszliście z uzależnienia, czy zmieniliście coś na plus w swoim życiu. Było to mega miłe. Czasem spotykałem się jednak z komentarzami typu jesteś ludzkim śmieciem lub typu zgłaszam do prokuratury, czy halo policja, przyjedźcie na YouTube'a. I myślę, że właśnie tego typu osoby flagowały moje filmy i zgłaszały je do YouTube'a. Osiągnęły one swój cel, bo w święta Bożego Narodzenia, kiedy siedziałem z rodziną przy stole, dostałem maila, że 3. mój film został zgłoszony. I tym samym moje konto zostało usunięte. Paradoksem jest to, że tym 3. filmem jest Live Trip po grzybkach, od którego się już odwoływałem i 1 grudnia został przywrócony na YouTube'a. Tym samym mój kanał zniknął, zacząłem dostawać od was wiele wiadomości, co się dzieje, dlaczego nie ma kanału, no i życzenia pozytywnego rozwiązania sprawy, co było mega miłe i bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Kilka dni wcześniej, przeczuwając, że może się coś złego stać z moim kanałem, przeniosłem wszystkie treści na cda.pl. Do tego będą się one także systematycznie pojawiać na DTube, a także docelowo na mojej stronie wiemcoćpiem.pl. Bardzo mi jednak mimo wszystko zależy na tym, aby odzyskać ten kanał, bo to nie są tylko filmy, to są tysiące komentarzy, które pisaliście, a także godziny, które spędziliście na tłumaczeniu filmów. No i jest mi po prostu po ludzku bardzo przykro, że to wszystko może zniknąć. Oczywiście odwołałem się od tej decyzji i czy mam szansę powodzenia? Spójrzmy dokładnie na wytyczne społeczności YouTube, które według zgłaszających rzekomo naruszam. Nagość lub treści pornograficzne? Kto by mnie tam chciał oglądać? To odpada zdecydowanie. Treści szerzące nienawiść? Jestem mega pokojowym człowiekiem. Treści drastyczne i zawierające przemoc? Nie popieram. Nękanie i poniżanie w sieci? To też nie ja. Spam, wprowadzanie w błąd, metadane i oszustwa? To też do mnie nie pasuje. Groźby? Lepiej przekonywać niż grozić. Prawa autorskie? Nikt nie miał uwag żadnych. Prywatność? Nie naruszam niczyjej. Podszywanie się pod inne osoby? Może mógłbym być Magdą Gessler, ale to też nie to. Wykorzystywanie i krzywdzenie dzieci? Najgorsze, co można w życiu zrobić. Treści szkodliwe i niebezpieczne? No i tutaj przyjrzyjmy się głębiej i pozwólcie, że przeczytam ze strony YouTube'a. W tym punkcie chodzi głównie o przemoc lub filmy, które zachęcają do niebezpiecznych lub nielegalnych działań, czyli na przykład instrukcje konstruowania bomb, zabawy z podduszaniem, korzystanie z twardych narkotyków lub wszelkie inne czynności, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń. Film prezentujący niebezpieczne zachowania może być dozwolony, jeżeli ma on charakter przede wszystkim edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny i nie jest nadmiernie drastyczny. Z tego też powodu uważam, że żadne z moich filmów nie łamią wytycznych dla społeczności YouTube'a. Skupione są one głównie na redukcji szkód, a co za tym idzie na ochronie zdrowia i życia użytkowników substancji psychoaktywnych. Co więcej, w żadnym z moich filmów nie było pokazane korzystanie z narkotyków twardych. Głównie poświęcony on był konopiom i grzybom psylocybinowym, które uznawane są powszechnie za narkotyki miękkie. A co więcej, zgodnie z badaniami opublikowanymi w The Lancet czy Global Drug Survey, o których powtarzam często w moich filmach, klasyfikowane są one jako substancje, które przynoszą jednostce i społeczeństwu dużo mniej szkód niż popularne i legalne alkohol i tytoń. Co więcej, jak już powiedzieliśmy, istnieją zagraniczne kanały prezentujące treści podobnych do moich. Uważam, że taki kanał jest potrzebny w Polsce, a jego zdjęcie jest sprzeczne z wartościami, na których opiera się YouTube, czyli wolności słowa, swobodnego dostępu do informacji, równości szans czy prawa do zrzeszania się. Biorąc pod uwagę to, co mnie spotyka przez ten cały rok, idealnie widzę, że osoby używające innych substancji psychoaktywnych niż te najpopularniejsze, jak alkohol czy tytoń, są dyskryminowane, odcinane od społeczeństwa, zabierana jest im możliwość swobodnego dostępu do informacji czy wyrażania swojej opinii. Wolność słowa jest standardem norm cywilizacyjnych i jedną z najważniejszych wartości, o jakie powinniśmy walczyć. Dlatego dalej będę kontynuował swoją misję. W tym momencie na Vimcoćpim, bo do Czech mam za darmo, ale docelowo chciałbym, żeby powrócił mój polski kanał, bo to jest moja ojczyzna, mój dom, kocham ten kraj i wierzę, że powrót Wiem co ćpiem jest możliwy.
Mam nadzieję, że mi w tym wszystkim pomożecie. Będę niezmiernie wdzięczny za subskrypcje, za łapki w górę, komentarze, udostępnienia i mam nadzieję, że my wszyscy się odnajdziemy. Będę także niezmiernie wdzięczny za pomoc od wszystkich organizacji, dla których ważna jest redukcja szkód oraz wolność słowa. Polecam Wam także śledzić mnie we wszystkich możliwych mediach: Facebook, Instagram, DTube, CDA, bo nigdy nie wiadomo, które z tych kont znikną.